Po nocy spędzonej w Gasthofie Hirschen przygotowujemy się do wyjazdu na pierwszy etap naszej trasy. W tym roku wybraliśmy przejazd wzdłuż brzegów rzeki Dunaj, od jej źródeł do Wiednia. Ponieważ niełatwo jest wskazać, gdzie rzeka Dunaj bierze swój początek, postanowiliśmy rozpocząć naszą tegoroczną wyprawę od symbolicznego źródła Dunaju, które znajduje się w niewielkiej miejscowości o nazwie Donauer Schingen. Do źródeł Dunaju musimy zjechać windą. Niektórzy odważyli się pójść schodami. Ci, którzy poszli schodami, wybrali lepiej, są szybciej na dole. O, jedziemy czy nie? Jedziemy! Halo? O, udało się. To co, że zaczynamy? Zaczynamy. Geografowie nie są zgodni, gdzie dokładnie Dunaj bierze swój początek. Istnieje teoria, że aby być pewnym, że jest się u źródeł, czy było się u źródeł Dunaju, to trzeba pojechać w co najmniej 3 miejsca w Schwarzwaldzie. Dlatego postanowiliśmy rozpocząć naszą tegoroczną wyprawę od symbolicznego początku Dunaju, który znajduje się w miejscowości Donauer Schingen, o której już wspomniałem. Symboliczny początek to takie symboliczne źródło, które znajduje się tutaj za nami. Może je pokażę w ten sposób. Jak widać, woda jest tutaj krystalicznie czysta, czego nie można powiedzieć o całym Dunaju i pewnie tego doświadczymy po drodze. A tutaj Dobrze, jest to taki poprosimy pomnik. o pomniku. O pomnik, to jest matka z córką. Matka wskazuje córce Junge Donau kierunek, w jakim powinna zmierzać, czyli na wschód. Ta jej ręka wskazuje kierunek, w którym my też będziemy zdążać. Planujemy w tym roku przejechać nieco ponad 900 km, ale dzisiaj czeka nas w miarę krótki odcinek 58-kilometrowy. Znajdujemy się w miejscu zwanym Świątynią Dunaju, jednym podobno z trzech źródeł tej rzeki, drugim co do kolejności, chociaż nie wiem, w jaki sposób ta kolejność jest ustalana. I tutaj za nami widzimy łączące się 2 strumienie wód. Co to dokładnie jest? Tam wpływa woda z symbolicznego źródła, przy którym byliśmy poprzednio. Wpada do rzeki Brigach, która kilkadziesiąt metrów dalej połączy się z drugą rzeką. No i to chyba będzie to trzecie źródło. Aha, to będzie to trzecie źródło. Proponuję powoli stąd się ewakuować, bo mnie tu komary mocno atakują. Oj, tak? Mhm. To tak. Tutaj płynie rzeka Briga, natomiast tutaj płynie rzeka Breg. Obie łączą się w tym miejscu i to jest trzecie źródło Dunaju. Znamy też jedno przysłowie, którym się za chwilę będziemy mogli pochwalić i to po niemiecku. Prosimy. Brigach und Breg bringen die Donau zu Weg. A teraz tłumaczenie poprosimy. No właśnie trudno to jest przetłumaczyć, jak sądzę. To znaczy, że Brigach i Breg są miejscem, skąd wypływa Dunaj. Niestety w oddali słychać pomruki burzy i niebo też troszeczkę pociemniało, więc musimy przyspieszyć naszą dzisiejszą trasę i też powoli rozglądać się za miejscem, gdzie można by było ewentualnie się schronić. Dunaj w tym miejscu przypomina wąski dziki strumyk, ale roślinność widać tutaj bujną i woda jest tutaj jeszcze w miarę przejrzysta. Burza, o której wspomniałem, na szczęście nas ominęła, ale niestety
To chyba nie koniec atrakcji, ponieważ jedziemy na wprost innej burzy i tej chyba nie uda nam się uniknąć, więc będziemy szukać powoli jakiegoś schronienia. Gdyby wyciągać wnioski po pierwszych 30 km, to trasa na razie jest pięknie prowadzona. Teren lekko pagórkowaty, ale dość łatwy. Świetnie oznakowana, trudno się zgubić, nawet nie trzeba używać nawigacji. I mamy nadzieję, że będzie tak dalej. Dojechaliśmy do miejscowości Möringen i tu jednak postanawiamy zatrzymać się na chwilę, ponieważ ciężkie chmury na niebie nie zwiastują nic dobrego, a przerwa się nam przyda. Jesteśmy mniej więcej w połowie trasy, może troszeczkę za połową trasy, więc odpoczynek jak najbardziej jest wskazany. Po krótkiej przerwie na lunch, w czasie którego postanowiliśmy przeczekać burzę, okazało się, że burza uprzejmie postanowiła poczekać na nas i gdy tylko wyjechaliśmy, zaczęło padać, więc szybko znowu szukaliśmy schronienia. Teraz chwilowo przestało padać, schroniliśmy się pod drzewem, może nie zbyt rozsądnie jak na burzę, ale przynajmniej na nas deszcz nie pada. Przy okazji zauważyliśmy, że zatrzymaliśmy się obok starego cmentarza. Co ciekawe, także krematorium z 1926 roku. Zdaje się, że można ten obiekt zwiedzać, ale obecnie jest zamknięty, więc nie możemy wejść do środka i niestety możemy go tylko obejrzeć z zewnątrz. Z tablicy umieszczonej na murze dowiedzieliśmy się, że jest to jedno z najstarszych krematoriów w Niemczech. Ale pod koniec II wojny światowej palono tutaj też ofiary obozu koncentracyjnego w Spaichingen. Na początku lat 80. krematorium zostało zamknięte. Po wyjeździe z miasteczka wjechaliśmy już na tę właściwą trasę, ładnie oznakowaną tą niebieską linią, przynajmniej w tym miejscu. Niestety ja w miasteczku zabawiłem trochę, kręcąc różne filmiki i peleton mi odjechał, więc muszę trochę teraz nadrobić. Po każdym deszczu wyłania się słońce i to jest optymistyczne, ale z tego co widzimy na horyzoncie, deszcz nie powiedział dzisiaj jeszcze chyba ostatniego słowa. Wjechaliśmy, mam nadzieję, chwilowo na leśną drogę szutrową, ale jak to zazwyczaj tutaj bywa, ten szuter jest dość mocno zbity, wyrównany, więc jedzie się całkiem nieźle. Co prawda sądzę, że na takiej nawierzchni dużo lepiej by się sprawdził gravel, ale i szosa bez problemu daje radę. Niestety nawierzchnia to nie jedyny nasz problem, ponieważ zaczął się dość ostry podjazd, ale nadal ta nawierzchnia nie jest zła, więc podjeżdżamy sobie dość swobodnie. Napis głosi Jägerhaus, to oznacza, że jesteśmy na miejscu. Udało nam się w samą porę, bo ledwo zaparkowaliśmy rowery, zaczęło padać.